Jak zrobić najmniejsze spalanie Hondą Civic Type R? Jechać za Audi S1 Quattro. Zapraszam na hamownię. Mam teraz pustą drogę. Mogę? Zwolnić? Wszystkie te nowe samochody, które się tym jarają. Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Maybach, te sprawy. Ale tak naprawdę król jest tylko jeden. Samochody, które zmieniły historię, można policzyć na palcach jednej ręki. Ten samochód na pewno zmieniłby historię. Zobaczyć hamowanie takiego samochodu. W tamtym samochodzie jedzie Audi S1 Quattro. Ale dobra, moi drodzy, no jedziemy na hamowanie Audi S1 Quattro. Także też dzisiaj troszeczkę jest nerwów, bo nie wiemy jak to wszystko. Jakieś 560 koni ma wypluć ten samochód na hamowni i właśnie dzisiaj tam jedziemy. Jeżeli jesteście ciekawi tego tematu, w żółwim tempie, uzyskując najniższe spalanie w historii Hondy, dotarliśmy na hamownię. Audi w krytej lawecie, by nie ryzykować uszkodzeń podczas transportu, spokojnie zostało dostarczone do Dyno Revolt, czyli producenta hamowni. Strojenie samochodu na hamowni to moment, w którym technologia spotyka się z precyzją i pasją. To tutaj maszyna pokazuje swoje prawdziwe oblicze. Każdy koń mechaniczny ma swoje znaczenie. Wystroić samochód miał Michał Klasa, spec od EQ Master, z którym miałem okazję chwilę porozmawiać, o czym dowiecie się w trakcie filmu. Na EQ Masterze stroi dobrze. Na hamowni mierzymy moc, moment obrotowy i analizujemy, jak silnik reaguje na różne obciążenia. Generalnie trzeba jechać szybko, ale jak zapieprzasz, to się chłodzi. To jest ogólnie dużo cyferek. Każda z nich zwiastuje katastrofę silnika, jak się przedobrzy. Newtonometry są, na przykład pociśniesz tam do 800, albo uleci półoś, albo uleci sprzęgło, albo wyleci tu korbowód, nie? Z kołoczkami możesz być. Będziesz sobie na spoiler daj, to jest piękne miejsce, to jest jak... Michał Klasa. Ja się No, cofnę. mamy dwa wykresy, lepszy. Różnica między jednym i drugim, w sensie w mapie silnika, jest tylko w zapłonie. Tam zapłon nam zrobił 40 koni. No i jakby na razie tym zapłonem będziemy sterować. To jest wykres, jakby tutaj mamy moc na silnika, No. tam mamy moc na kołach. Interesuje nas moc na silniku, to chcemy wiedzieć, nie? No i hamownia robi swoje, oprócz tego, że tam te rolki napędzamy, to jeszcze jest hamulec. Jakby obciąża bardziej, nie? Samo. Hamowałeś już z jednym? Tak, ale był nie w takiej specyfikacji. Mają turbo, z takim normalnym kolektorem, ale też jakby się taka... spodziewasz przy podnocie? Do 500 koni chcemy zrobić. 500. Chyba, że nie będziemy chcieli tak dmuchać dużo. Na razie jest 1.4 załadowania. Z tym zapasem było wszystko robione, nie? Doświadczenie wiadomo, że to silnik też jakby ma swoje limity, więc może się nam skończyć sprężarka, albo się nie da dmuchnąć więcej, albo jakby mamy więcej do ładowania, niby więcej powietrza, powinno być więcej mocy, ale wcale tak nie jest. To jest taka lampka zapalna. Tak, a druga rzecz to jak ktoś buduje silnik, no to buduje go pod jakieś tam dane moce, które ma znieść. Wtedy się trzeba zatrzymać, No tak, nie? No, długo już hamujesz auta? 8 lat, 7, 8 lat. jakoś tak, nie? To coś tam umiesz, nie? Ale to nie tylko liczby, to sztuka dostrajania parametrów, aby wydobyć maksimum potencjału przy zachowaniu niezawodności. Każdy drobny szczegół ma znaczenie. To orkiestra, którą musisz perfekcyjnie zestroić, aby auto grało tak, jak tego chcesz. Michał Klasa. Raczej ekstra klasa, bo jak się okazało, gość naprawdę ogarnął. Ile? Wynik to 555 koni mechanicznych i tylko 670 Nm. Jak dla mnie, za dużo. Dlaczego? Otóż, moi kochani, zapraszam Was na odcinek pod tytułem Tor. Na tym torze miałem okazję jechać za pasażera, ale tylko tyle Wam mogę powiedzieć, bo mój mózg wykroił ten kawałek życia i kompletnie nie pamiętam tego, co tam się działo, bo emocje sięgnęły zenitu, a że jechałem pierwszy raz na fotelu pasażera tak mocnym samochodem, no to niestety zbroja... Zapraszam do kolejnego odcinka.